Każdy się boi śmierci, tak? Tylko że moja śmierć będzie taka, że ja nie będę o niej wiedział, nie? Będzie szybka. Zamknę oczy i już nie otworzę. Tak jest z człowiekiem, który bierze heroinę. Dzisiaj się kładę, jutro już nie wstaję. Tomku, chwalić Boga południe. Co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? No idziemy na butelki popatrzeć. Czyli można? zarobić. No idziemy Chcemy zarobić. Tak. Idziemy zarobić sobie trochę. A co? Ile butelek zmieścisz w ten plecaczek? W plecach nie zbieram, w torbę zbieram. Zależy. A, bo ty masz i torbę. Tak. Różnie. I to się nic nie zmieniło. Zaglądamy do śmietniczka. Tak, nie chodzę już teraz tak jak chodziłem, wiesz? Nie chodzę, bo nogi chore, wiesz? Ale bolą. miałeś latarkę wtedy. Bolą Tomku, i wiesz, no. miałeś latarkę wtedy. No miałem, ale teraz mamy jasno, a jak trzeba będzie, to jest. O, proszę. Także wiesz, wszystko jest. Na jaki obrót możemy liczyć? Nie wiem, różnie. Powiem ci, ciepło jest, powinno być butelek, ale jest też dużo zbierających. Ale zobaczymy, jak to będzie nam wszystko funkcjonować. I wiesz, idziemy, przejdziemy się, pozbieramy trochę, zarobić. Powiem ci tak, jak chodziłem na butelki zawsze, wieczorami zawsze chodzę, nie? To 20 euro zbierałem butelek, nie? Zawsze. Teraz już tak nie chodzę, bo mówię, noga boli bardzo, wiesz. Ale tak liczę na 20 euro, to trzeba mieć ze 100 butelek. Szklanych butelek 100 to jest 8 euro. A to musisz mieć 200. 100 szklanych. Znowu plastiku 25. Jak masz 100, to masz 25 euro. Wiesz, nieraz jest tak, nieraz jest tak. Ale powiem ci, jak o 11 w nocy wyjdę i do 5 rano chodzę, zbieram, to uwierz mi, że te 30 euro mam. Te 30 euro z butelek mam. W tamtym tygodniu w niedzielę tutaj 5 dych znalazłem. W papierku, Tak, nie w butelkach. nie, w papierku. 50 euro. Pusto. Na razie pusto. No, jest dużo zbieraczy, wiesz. Najlepiej to się w nocy chodzi na butelki. Spokój, cisza, nikogo nie ma. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dużo wina się piło i mało się spało. Lecz skończyła się ta nasza wakacyjna przygoda. On był młody, ona młoda, pusto. Parkomat pusty. Nie zawsze jest 2 euro, ale jest czasem. Papieroch jest. Jak zawsze. Muszę kupić sobie nożyce do odcinania rowerów i ten rower se zmontuję. Naklejki naklejają Orlansungi, tak jak tu widzisz, że rower jest do tego i tego, do 30.06 ma być zabrany. Jak nie będzie zabrany, to oni przyjeżdżają, odcinają mi na złom, nie? No a możesz sam go odciąć i sobie wziąć, nie? No ale na tym rowerze to nie pojeździsz, Tomek. Ale Jacek, jak znajdę 2 takie rowery, to z 2 jeden złożę. To z 2 jeden to nie sztuka, z 2 3 złożyć to sztuka by była. Dlatego mówię, wiesz. A bardzo, bardzo dużo jest tutaj tych rowerów takich, naprawdę bardzo dużo. Powiem ci, Jacek, tak, jakby tak wyszło, żeby wszystko się skończyło i bym skończył z tym wszystko i tak tylko mówię, mieszkał w Polsce znowu,
to powiem Ci, że przyjeżdżam tutaj, Jacku, na weekend. Biorę kogoś, co ma busa. Ładuję rowery. No, mamy 25 centów. Dwie takie puszki i jest 2 złote polskie. Dwie puszki i 2 złote. I się zbiera. Nie ma co się wstydzić, trzeba zbiera. To jest pieniądz. To jest pieniądz. 4 puszki to jest euro. To jest euro, panie Jacku. Jeśli potrzebujesz 100, to musisz mieć 400 puszek. Nie no, gdzie 400? Jak ja miał 400 puszek, to mam, Jacek, ponad 200 euro. Na 100 to ja potrzebuję, Jacku, No jeżeli 4 na euro, dobrze powiedziałem. Powiedziałeś, 10 25 to jest 2,50 za 10. 25 euro za 100. 25 euro za 100. 400 za 100 euro. tak jak powiedziałem. No, 400 za 100 euro. Powiem Ci, nieraz jest tak, jeszcze jak chodziłem wcześniej, zbierałem, jak nie miałem problemu z nogami, to i zbierałem, Jacku. Nockę przechodziłem i ponad 100 euro miałem z butelek. Miałem, ale to też idzie się nadźwigać, to się tak zdaje. Weź takiego samej szklanej butelki 100 sztuk, to jest dużo. Może Widzisz, pomyśleć, tu masz następny też do odcięcia. Tak samo do 30. Do końca miesiąca. Nie będzie zabrany, to oni przyjeżdżają mi na złom. ale jeżeli to odetniesz dzień wcześniej, to nie będzie to... teraz mogę go odciąć. To nie będzie kradzież? Nie. Teraz go mogę odciąć. I wziąć ze sobą. Dlatego mówię Ci. Jakbym tak naprawdę miał w Polsce, bym się przyjechał w ciągu miesiąca 2 razy. Takich rowerów nabrał. 2 całe busy. Bym wziął 30, z 30 bym zrobił 20. I niech po 100 zł każdy sprzedam, bo są dobre rowery. Po 100 zł, to masz 3000. Myślę, że w Polsce byś więcej wziął niż 100 zł. Ale taką mówię tylko tak przeciętnie, 100 zł, nie? Tak, pewnie, żeby więcej wziął, bo są dobre rowery. Widzisz, tak jak oni zostawiają, na przykład powietrza nie ma w przednim kole i oni zostawiają, przypinają i zostawiają go. A tu jest sens zaglądać, czy No nie? zerknę, ale nie wiem. Może być, a może nie być. To same papiery są to, ale nieraz i też puszkę znajdziesz. O widzisz, tam stał ten czarny i tu stoi następny. Ten nie ma powietrza, a tamten nie miał pedała. No i zobacz, koła zmieniam, no i mam rower. Na patencie. Jacek, tyle co już tu jestem, tyle co się orientuję i wiem już, to powiem Ci tak, że jakbym miał być w Polsce teraz, to uwierz mi, nie musiałbym pracować, bo bym, tak jak Ci mówię, przyjechał raz w tygodniu, załadował busem, cały bus i żyję. I żyję sobie, wiesz? O, stragan jest. Taka prawda. No ale co? Widzisz, z bratem bym kontakt miał, to bym z nim załatwił. Bym mu powiedział. Przyszykuję rowery, przyjedziesz w sobotę, zabierzesz i ty zarobisz i mi dasz grosza. No ale widzisz jak jest. Wielce, co to nie oni. Zerkniemy troszkę, Jacku, co tu. To tak jest.
nic nie zrobisz. Każdy handluje, każdy cuduje, każdy ma, każdy da. Daj mała, daj duża, niech będzie i róża. O Jezus. Poprzez góry, łąki, pola, o, polskie głosy słychać. O, a ja szłam po rower, a on szedł po tramwaj. No i w pewnym czasie... Przejdziemy po straganie? No jasne. Spodnie bym kupił może jakieś, jak będą. Zaraz zobaczymy. Jakie tu ceny są? Różne, to wiesz, to wszystko praktycznie używane jest, wiesz? To jest praktycznie wszystko używane, to jest taki, wiesz, jarmarczek, to jest mały. Ja to przeważnie jeździłem na ten, na Leopoldplatz, bo tam jest też, ale tam jest dużo większy, wiesz? I dużo więcej jest tego, do wyboru. Ale w takim tłumie to i oskubać mogą. No, mu trzeba uważać, tak, masz rację. Nie wiesz kiedy i... Nie będziesz wiedział kiedy i zostaniesz bez portfela. Teraz czekaj. Wie viel das? Cen? Ale szkla. Chodź. Teraz wrócimy do mnie, to ci coś pokażę. Ale to nie był twój rozmiar. Słuchaj mnie, 3 pary mam takich butów, nowych. 2 takie same kolor, jasne i 1 czarne. I on chce za te, i to są używane, 10 euro. A one w sklepie kosztują 9,99. Widzisz jakie robią te? Co tam szukasz? Radia szukam, wiesz, coś takiego jak to, ale radio. Miałem fajne radio, dostałem w prezencie. Ładowanie te słoneczne, nie? No i mi ukradli. A kto ukradł? Normalny osobnik. Nie bezdomny, nie inny, normalny ten. Naprawdę bardzo miałem eleganckie radio. Może to by ci się przydało, zobacz. Maszynka, właśnie patrzę. Byś irokeza zrobił od razu. Tylko, że widzę, że ta maszynka się nie nadaje. Rossmann po 10 euro są. Mówię ci panie, są nożyce. Ciekawe ile? Dobry film? 15. Trochę duże. Trochę duże są. A tę maszynkę kupisz? Co? Maszynkę kupisz? No gdzie ona 20 euro kosztuje, to a jutro otworzą mi Rossmana i mam za 9,99. 10 euro mniej. To nie lepiej? No Nie, lepiej. chyba, Jeszcze na gwarancji. tak jak na mnie, to chyba lepiej. A tutaj wiesz co możesz kupić? Kupisz, że raz się obetniesz i po maszynce. A po drugie mam to maszynkę. prawda. Mam maszynkę, mamy maszynkę, tylko bym musiał te kupić. Po ile ten gaz jest? Gaz, wie viel das? Hallo? Dry? Nie będę brał, bo jeszcze znowu się narobię biedy i problemów. Ten muszę znaleźć, Jacuś. Zasilacz do maszynki. Tam chyba widziałem. Bo mam nową maszynkę, ale nie mam zasilacza, wiesz? Tam nie mają, bo by chciał całą maszynkę sprzedać. A na co mi maszynka? Nie ma tego, co ja potrzebuję. No nie ma. Wyczaiłeś coś? Tak, jest kabel. Wie viel das? To za piątaka to bierz. Nie wiem, czy to, to funkcjonuje? Die funktioniert natürlich. Drugą stroną? Tak, ale zobacz, taki ze mnie poliglota. Co? Ja trwaj powiedziałem, że to jest 5, a to 2. A no ja właśnie też słyszę, mówię, mówi 5 euro? To bierz? Ty za 2 to może ja też wezmę. Jak taki tani.
To co, wracamy podładować maszynkę? No wracamy, ja podłączę maszynkę do ładowania i później się obetnę. Na Irokeza. Ogolę się. No Irokeza się nie obetnę, Jacku, bo środek głowy mam łysy. I będzie to bardzo, za przeproszeniem, lipnie wyglądało. Wiesz co, ale to zawsze możemy zrobić przymiarkę najpierw. Irokeza zawsze można ściąć. Tak, zrobimy, no ja nie mówię, że nie, bo jak się będę obcinał, to się będę obcinał na łyso. Także może będziemy mogli zrobić Irokeza, nie widzę problemu. To zobacz, za jeden kabelek będziesz miał dwie fryzury. Najpierw Irokez, a potem zaraz na zero. No i przy okazji brodę. Tylko, że wiesz, brodę to sobie tylko maszynką ogolę, nie będę się golił tym, tylko maszynką. Dobra, idziemy sobie. A żeby naładować tę maszynkę, to jak długo się zejdzie? Ale my nie będziemy czekać, aż się ona naładuje, my pójdziemy. A i na kabelku pojedziemy. My pójdziemy. A, rozumiem. Podłączę maszynkę i my pójdziemy i przyjdzie na przykład za godzinę i Ale to ktoś ci buchnie maszynkę Nikt wtedy. nie buchnie, bo Patryk siedzi. Jacek, Patryk siedzi, telefon też się już ładuje. Rozumiem. A tutaj to jest mój sklep darmowy, ale nie ma nic. Tutaj pościel stąd biorę, ale nie ma dzisiaj pościeli. Tu też niby jakieś centrum jest. Tu też jakieś centrum jest, Caritas, jakaś pomoc, ale nie wiem, co to jest za pomoc. Ten kabel będzie pasował? Pokaż. Myślę, że tak. Nie wiem, czy nie będzie za gruby bolec, ale chyba nie. Jak będzie za gruby, no to wrócę wtedy z maszynką i mu pokażę i niech mi wymieni. Więc... Ale wiesz, jak to w życiu jest inaczej. Raz się boli dacy. Jacek, myślałem, wiesz co mnie kusi, No. Jacku? Żeby w lotka zagrać. Wlotka. Już mnie to, i powiem Ci, że bardzo długo mnie to męczy, żeby skreślić cyfry. Jacek, jakbym tak skreślił, bym tak trafił. I co byś zrobił, jakbyś trafił? Jakbym trafił, nie wiem jaka jest ta. Jacek, jak ja bym tak trafił. Jaka była tu kumulacja? Nie wiem, no jak kumulacja to pewnie, nie wiem, 20 milionów. No to euro. weź nawet teraz, jak ja bym tak trafił z 2 miliony euro, I co byś z taką kasą zrobił? co bym zrobił? Na pewno bym sobie pierwsze co zrobił, to wszystko ogarnął w Polsce, żeby nie siedzieć. To za pieniądze tego się nie da kupić. Tak, ale na pewno jakbym poszedł siedzieć, to bym nie siedział tyle co mam. I na pewno by się tak nie siedziało, jak bym teraz miał siedzieć, rozumiesz? Z taką ilością pieniędzy. Raz. Na pewno bym sobie tak ogarnął, że mógłbym sam na celi se siedzieć, wiadomo. Ty, ale w polskich więzieniach tak nie ma, tego się nie kupuje Nie za bój kasę. się, Jacek, nie bój się. Jak ja bym wygrał na przykład 10 milionów euro, 10 milionów euro to jest masa pieniędzy na polskie. To byś se swoje więzienie postawił. Jacek, nie potrzebowałbym. Uwierz mi, że nawet bym do Polski nie jechał, tutaj bym sobie życie zrobił. Na pewno kupiłbym sobie mieszkanie, jakieś małe. I podejrzewam, że jakąś tą bym otworzył. Na pewno bym szukał sobie jakiegoś człowieka, który by miał głowę i by pomógł mi w otworzeniu jakiejś małej firmy, jakiegoś może zakładu fryzjerskiego, czy sklepu jakiegoś, wiesz. Ty, ale jakbyś miał taką kasę, to po co ci firma? To i tak do końca życia byś tego nie wydał. Tak, ale wiesz, tak o, i bym żył sobie, Jacek. Na pewno tak jakby to podejrzewam niektórzy widzowie, co pewnie powiedzą, żebym się zaraz zaćpał, na pewno by tak nie było, bo akurat bym zrobił wszystko, żeby właśnie tego nie ćpać.
Bo bym sobie wziął prywatnego lekarza, który by mi pomógł jak najszybciej to ogarnąć. Zobacz, zastanawiałem się kiedyś, jak robią te, jak to się nazywa, te transfuzja, czy jak to, krwi, nie? No, Co ci nową krew dają, nie? no. Ciekawe jakby na przykład poszedł i żeby tak zrobić. Czy jakby wymienili inną, podejrzewam, że już byś nie musiał tego brać. Ty, to trzeba by było mózg wymienić, wiesz? Mózg też by się nadało, oczywiście. No przez 10 lat jak biorę prochy, to uwierz mi, że mózg naprawdę jest bardzo popsuty. Ale powiem ci i też jak trzeba to i myślę. Zobacz, powiem ci tak, teraz jest ta godzina, ja już jestem po takich dawkach, gdzie nie jeden by nie wiedział, co się z nim dzieje, a ja normalnie funkcjonuję. No bo to normalnie funkcjonuje i dlatego to mnie denerwuje, nie? Denerwuje mnie to bardzo, bo tracę pieniądze i nic z tego nie mam. Nic z tego nie mam. Bo powiem ci tak, czuję się teraz w tym momencie czuję się tak, jak rano wstałem, co przyszłeś. Tak samo się czuję. Tylko że po prostu nie czuję głodu, nie? Pamiętam, Tomek, bo i 3 lata temu mówiłeś, że po I prostu wiesz. czujesz się normalnie. Ja tym bardziej nie mogę zrozumieć, po co to robić, skoro czujesz się normalnie. Bo To ja muszę. się czuję normalnie Ja bez tu- niczego. Bo muszę. Jakbym nie wziął, naprawdę kiedyś jak się spotkamy, to zrobię tak, że postaram się w ogóle nie brać i pokażę ci po pewnym czasie, w jakim stanie ja będę. Jak ja będę wyglądał, jak ja się będę czuł, będziesz widział. Będziemy to kręcić i po godzinie takiego stanu pójdę i walnę. I zobaczysz, jak walnę, jak będę wyglądał, jak się będę czuł, nie? Całkiem inaczej będzie, nie? Ja co jak skręty, to naprawdę to jest koniec, nie? Ciebie, co ci powiem, końcóweczka włosa cię boli. To nigdy nie jest to wyobrażalne. Rozumiesz? Końcówka włosa cię boli. To jest dopiero ten. A tak jak ja teraz ci powiem, jeszcze z tymi nogami, to jest ból, a jakbym nie brał, to jeszcze bardziej. To jest tak potężny ból, że koniec. 8 centów. Na razie znaleźliśmy 25 centów i 8. No. I już butelka do butelki i mamy erki. No, do hita dostałem werboten. Bo? No bo skrzynki im kradłem. Z butelkami, skrzynki. A, od razu No całymi słuchaj skrzynkami. słuchaj, jak 4 palety skrzynek z butelkami pustymi koło automatów do butelek są postawione, no to aż korci, żeby wziąć. No i wziąłem i nie, że mnie złapali, tylko mi werboten dali. Na razie. No dobra, mówię, nie ma sprawy. Muszę popatrzeć, co tu jest. Bo ci powiem szczerze, tak się grzebie, to wygląda hola hula hela, ale tak szczerze ci powiem, Jacku, nieraz wyciągłem laptopa, nieraz wyciągłem telefon na chodzie. Ale z tego klapka to użytku nie będziesz miał. Ale ja nie wiem, bo nie patrzałem. Na razie patrzę tu, co jest. Patrzę, zbieram. Nie przejmuję się tym, czy ktoś patrzy, czy ktoś coś mówi, czy co. Ty, ale z tych 2 par klapków zrobisz jedną. No, z tego to na pewno nic nie będzie. Dobra, pusto. Tu jest pieniądz, Jacek, to jest pieniądz. Tak się zdaje, ale to jest pieniądz. Słuchaj, jak ze śmietnika wyciągam po 10 euro w papierkach, po 5, ludzie Tak. wrzucają, Taki bogaty kraj. to jest normalne. No i zobacz, odkurzacz jest i uwierz mi, że ten odkurzacz chodzi. Ten odkurzacz chodzi na 1 000 000%.
Bo jest kabel i wiem, że on chodzi. Wszystko. Widzisz? Tak mieszkałem we wiosce u siebie, to nie jeden by chciał ten odkurzacz. A to w śmietniku leży. Widzisz? Naprawdę, Jacek, jakbym teraz tak wrócił do tego i do swojej wioski, a tam gdzie mieszkałem i znowu tam mieszkał i ten, uwierz mi, że jak tu bym przyjechał po tym wszystkim, ja bym tak se mieszkanie zrobił, tak, no wszystko bym miał, co bym chciał, lodówki, nie lodówki, wszystko bym miał. Uwierz mi. Jak uda mi się wyjść z tego, Jacek, i będę normalnie funkcjonował i będzie dobrze, to miałem w głowie sobie zrobić taki sobie malutki zakład otworzyć rowerów, tak jak ci mówiłem. Będę odcinał te rowery, zbierał i będę składał z 2 jeden i będę się sprzedawał. Zajęcie, wiesz o co chodzi? Zajęcie będę miał. Jak myślisz? Dobry pomysł, nie? Wiesz, każdy pomysł, który przynosi ci chleb, A wiem jest dobry. doskonale, że nic mi za to nie zrobią, bo to są rowery, które idą na śmietnik. A co to jest to? Na wprost. A tu jest wieża, tu dyskoteki były. Teraz nie ma, zamknęli. No, pralnia pieniędzy była, nie? Pralnia pieniędzy, prochów. Wiesz, wszystko. Nie umiem wymazać wspomnień. Żal i smutek starczyłby dla bardzo wielu. Nie ściemniam, nie przesadzam, pierdolony przyjacielu. Moje słabości to nie temat na piosenkę. No za gruby jest, widzisz? Kurwa go mać. Wracamy po cieńszy. No też jest rozjebana co. No co będzie chyba, no bo, ale muszę ją wziąć ze sobą. Wezmę ją ze sobą. I tutaj ładujesz telefon zawsze, tak? Teraz telefon się tu ładuje. Czekaj, wezmę, schowam ją i ten. Trzeba wrócić. Niech mi wymieni. Żal i smutek starczyłby dla bardzo wielu. Nie ściemniam, nie przesadzam, pierdolony przyjacielu. Moje słabości to nie temat na piosenkę. Na takie gówno mógłbym ściemniać panienkę. Samobójstwo, melancholia, stan emocjonalny. Żyję na krawędzi i ten ciężar jest ogromny. Modlę się nieraz do tego na górze, we wzburzeniu nie wyskoczyć z okna na podwórze. Może w innym wymiarze życie pokaże. Teraz zasuwam dalej, tak jak umysł mi każe. Widzisz te buty? 10 euro chciał za nie. No przecież zaraz kurwa mnie weźmie. Co się stało? Ktoś mi torebkę ukradł. A co było w torebce? Nic nie było, ale chciałem wziąć torebkę, a plecak zostawić. A, rozumiem. Ale dobra, Tomek, a co ty ciągle pod nosem cytujesz? a śpiewam sobie. A co to jest? Polski hip-hop. Polski rap. Polski hip-hop. Śpiewam. Tą piosenkę akurat znam całą bardzo dobrze na pamięć. Ją pisałem już parę razy, wiesz? Pisałem ją i wiesz. Dobra, idziemy z powrotem. No patrz, widzisz, Jacek? Mówię, bardzo dużo mi rzeczy pokradli. Dużo rzeczy. Powiedziałeś, że pisałeś piosenkę. Co miałeś na myśli? No pisałem tą piosenkę, co śpiewałem. To jest Trudny Dzieciak. Z pamięci pisałeś. Nie, no tą piosenkę kiedyś nagrał on już nie żyje. Jeden raper polski, zapomniałem jak się nazywa. I Akurat tą piosenkę, tak jak ja sam to ją napisałem. Całą ją napisałem, no. Nie rozumiem. Ty napisałeś piosenkę, a on ją śpiewał? Nie, to jego piosenka, a ja tą piosenkę nauczyłem się na pamięć I ją napisałeś. i sobie ją napisałem sam na pamięć, rozumiesz? Rozumiem.
Nie chodzę już tak, bo też nogi bolą, wiesz? Mam, mówię, problem. I zły też jestem, bo na butelki nie mogę iść, a bardzo lubiałem chodzić wieczorami w nocy, dlatego że i pieniądze mogłem znaleźć, i biżuterię mogłem znaleźć. Dlatego widzisz, to jak ja patrzę po śmietnikach, nie wstydzę się tego, że ktoś się śmieje, ale nieraz znalazłem złoty łańcuszek, który sprzedałem, ponad 100 euro miałem. No i widzisz, gościu stał, śmiał się, bo grzebie w śmietniku. Wyciągłem łańcuszek, poszłem, sprzedałem, pokazałem mu 100 euro, takie oczy zrobił. Warto było? Warto. I widzisz. W Polsce tak samo, jak w Słubicach byłem, to tak samo. Miałem pustostan i tak samo chodziłem po nocy po śmietnikach, butelki. W Polsce to inaczej, w Polsce to złom zbierałem i butelki, nie? Ale butelki, widzisz, butelki od piwa dostawałeś grosze, złom tak samo zbierałem, dostawałem grosze. W Słubicach byłem ponad 2 lata. Miałem pustostan, zrobiłem pustostan. Też ćpałem, nie piłem, ćpałem, ale to krystal, jeszcze dopalacze były, nie? To dopalacze. Na dzień 120 zł wydawałem. Dziennie na dopalacze, nie? Do nosa, nie? Nie waliłem po dziurach, do Gdyby nosa. całą tę kasę policzyć, to majątek. Jacek, przez ten czas ja jestem, nie wiem, ponad 13 lat jestem na ulicy. Jacek, przez ten czas narkotyki biorę 10 lat tu. Przez te 10 lat, Jacku, jakby te pieniądze zebrał, wszystkie co ja wydałem na heroinę, na kokainę, na amfetaminę, Jacek, naprawdę bardzo potężne pieniądze, to się tak wydaje. Nie trzeba by było w lotka grać. Uwierz mi, że nie, naprawdę. Zobacz, wystarczy sobie pomyśleć, dziennie 100 euro, to jest 400 zł na polskie, dziennie. I to dzień w dzień. Zobacz, 7 dni w tygodniu to masz 700 euro. 700 euro to masz 3,5 tysiąca, tak? No tak. Na tydzień 3,5 tysiąca. 14 tysięcy miesięcznie ja wydaję na narkotyki zasrane tutaj, nie? Miesięcznie. 13 Masakra. tysięcy złotych, 13 tysięcy, 14 tysięcy złotych. Na stare 140 milionów. Jacek, miesięcznie. Gdzie w Polsce przeciętny pracownik, on 2000 miesięcznie zarabia. Miesięcznie. Najniższą. A ja miesięcznie wydaję tyle pieniędzy. Ja się tym nie chwalę ani nic, tylko że mnie to wkurwia za przeproszeniem, bo nie mogę z tym skończyć, chciałbym, ale nie mogę. Bo naprawdę nikt nie wie, jaki to jest ból, nie wziąć tego, nie? Naprawdę. Ci, co tego nie brali i nie wiedzą, to naprawdę nie wiedzą, jaki to jest ból tego nie wziąć, nie? Uwierz mi, nieraz siedzę rano, jak mam podać, dasz mi łzy lecą, nie? Bo bym wziął to, pierdolną, żeby się rozsypało. Ale co? Nie wezmę i jest koniec. Jak wrócimy, to piszemy każdy dzień, ile kupujemy towaru, ile wydajemy pieniędzy każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, nie? Pokażę Ci zeszyt, jakie są zapisy, jakie są kwoty. Bo są różne, nie są codziennie takie same, nie? Są różne, ale zobaczysz, nie? Zobaczysz tygodniowe wydanie pieniędzy na te dziadostwo, nie? No ale zobacz, po 7 latach w końcu mam swojego prywatnego dealera. W końcu się dorobiłem swojego prywatnego dealera z heroiną. Że dzwonię do niego, idę i kupuję. Nie mam pieniędzy, idę i dostaję.
Nie jedną kulkę, nie dwie. Potrzebuję 4, dostaję 4. No ale Jacek, ja u niego zostawiam pieniądze. Oddał ci te 2 euro, Tak, oddał. a nie było właściwego kabelka? Nie, nie było. To co, z golenia nici? No nic ci. Proszę. Dziękuję. Idziemy się golić. Goli czy strzyc? A może jedno i drugie? Zobaczymy, na ile starczy, żeby nie wyszło tak, że z połową głowy wyjdę. Obcięte. Ale wtedy będziemy mogli doładować i pojechać drugą połowę. Tak, Bo tam bateria jest naładowana. chyba tak, nie wiem. Są 2 baterie zmienne. Zobaczymy. To może na 2 pociągnie. Myślę, że na tych 2 pociągnie. A gdzie chcesz się ostrzyć No i tu ogolić? byśmy musieli zobaczyć, czy jest toaleta wolna. To dawaj, prowadź. A to jest toaleta taka, że tam we 2 śmiało wchodzimy, śmiało siedzimy. Zmiana planów. Tomek wszedł do toalety, żeby się ogarnąć, a potem pójdziemy na parking. Na ten parking, który widzieliście w jednym z wcześniejszych filmów i tam będziemy robili z niego irokeza. Tomek, gdzie ty idziesz? Mieliśmy na parking iść. No już idziemy, tylko wezmę ręcznik i idziemy. A po co ci ręcznik? No żeby się okryć, żeby ten... Jak będę się obcinał, nie? Się będziesz obcinał, czy ja No. cię będę obcinał? Ja się obetnę sam, a ty mi tylko tył obetniesz, jak nie będę mógł ten. Nie dam rady, nie? Spróbujemy. Spróbujemy tak, żeby ten, było dobrze. Lusterko, to co potrzebuję. Czego tam szukasz? Lusterko muszę wziąć i ten. I jakąś dekę, żeby się przykryć, żeby ten. Lustereczko, powiedz przecie. Tak, to jest najpiękniejsze na tym świecie. Najpiękniejsze na tym świecie jest Twe, Panie, właśnie dziecię. A to są twoje rysunki, prawda? Tak. Gdzie ja mam lusterko, no? Może ja cię ostrzygę, to lusterko nie będzie potrzebne. Mimo to i tak potrzebuję. Chyba widzę. Mam, O, małe jest. lusterko potrzebuję, mimo wszystko. Dobra, idziemy, Panie Jacku. Gdzie ja tą maszynkę położyłem? No nie mów mi. Dobra, jest. Dobra, idziemy. To co, mam cię strzyc, czy sam się Nie, strzyżesz? nie, ja brodę sobie sam ogolę. Okej. Brodę sobie ogolę sam. Najpierw. Jeszcze raz Ci dziękuję za machinę. No przyjemność po mojej stronie. No, ja od Ciebie, Ty ode mnie dostałeś prezent, ja No od i to Ciebie. nie wąski. Na urodziny, widzisz? Możemy powiedzieć, że to jest na urodziny, nie? Jasne. Czekaj, zobaczymy to. Jedzie? No leci coś, zobaczymy teraz. O, to jakaś wielofunkcyjna. Kombajn. Tak. Dokładnie jak mówisz. I pracuje, tak? No jest, chodzi. Że widać, że ona też tak tnie, jakby nie chciała ciąć. Może prądu za mało? Nie, Jacek, spokojnie. Widzisz, że czuję, że ona nie bierze. To lipa. No zaraz będziemy wiedzieć, jak będzie lipa, to pójdę do niego z tą maszynką. Dlatego mówiłem. A ty nie chcesz przy skórze, to teraz to bierze, pięknie. Tomek, nie chcesz przy skórze? Szarpie. A, Chcę, szarpie. ale patrzę na razie. No, rozumiem. Widzisz, z czym mam problem? Co mam pod szyją? No widzę.
No tu już bateria siadła. To weź drugą. Podejrzewam, że trzeba będzie iść dać do ładowania. No Trochę spokojnie. podładować. Mamy czas. Ale żeś lusterko fajnie umocował. I co Tomek teraz? Bez No i- brody? Lepiej? Nie, no idziemy dogolić się idę. Normalnie ogolę się maszynką. Podłączymy maszynkę, w tym czasie niech się podładuje. No i włosy się obetnie na krótko. Nie na krótko, na irokeza. No na irokeza, ale wiem, że mi nie wyjdzie i będzie na łyso, dlatego że mówię, że na środku jestem łysy. Zobacz. Nie widać tego No nie wcale. widać, bo są długie włosy z boków. Już to próbowałem robić wcześniej i nie da rady. Wiesz? Ale spróbować można. A powiem Ci teraz taką rzecz, że już irokez mnie nie kręci. Bo irokeza miałem, jak chodziłem ubrany jak panki chodzą, tak? To łańcuchy miałem jakieś, to, nie? Rozumiem. A teraz już nie, teraz już normalnie, wiesz. Normalnie ten. Pokaż twarz. No, No jeszcze proszę. nie dogolona. Jeszcze nie dogolona. Widzisz, denerwuje mnie to, Jacek. Cały czas chodzę, popuchnięte nogi, zobacz jak to wygląda. Strasznie. Naprawdę już. Naprawdę jakieś potrzebuję wsparcie delikatne. Nic więcej mi nie jest potrzebne. Nawet pieniądze mi nie są potrzebne. Tylko potrzebne mi jest wsparcie i to, co będę potrzebował. To, jak potrzebuję lek, tabletki, to żebym te tabletki miał. Wiesz, o co chodzi. Bo bardzo dużo osób mówi, o ja mu dam na tabletki, a on kupi narkotyki, wiesz. No i dlatego mówię, nie chcę pieniędzy, wolę, tylko niech kupi to, co ja potrzebuję. A masz piankę? Mam wszystko, Jacek. Mam, Jacku, wszystko. Tylko muszę poszukać, bo wszystko leży wszędzie porozpieprzane. Wiesz? Kiedyś w życiu mi nie wyszło. Denerwuje mnie to, bo ja za bardzo nerwowy jestem, wiesz? Zrobiłem się, nerwowy bardzo się zrobiłem. Nie Bo wiem jak czemu. tej pianki nie będzie, to można kupić przecież. Nie wiem czemu się zrobiłem. Chociaż przy niedzieli to nie wiem. Zrobiłem się bardzo nerwowy. I się znalazło. Halo, danke schön. Dobra. Teraz Maszynki nie masz. Maszynki są tu, zobacz. wszystko, okej. Dlatego mówię. Widzisz, denerwuję się i No niepotrzebnie, naprawdę. Wszystko jest pod kontrolą. nie denerwuj się, nie denerwuj się. Nie, nic z tych rzeczy. Ja mówię sam do siebie. Sam do siebie mówię, Jacku. Muszę kubek sobie wziąć wody. Z kimś trzeba rozmawiać. No, gadam też i ze sobą, co ty myślisz? No a jak na to, co byłem ponad 6 lat sam cały czas? Cały czas sam? To wiesz. Można na głowę dostać, nie? No Jak tak. myślisz? Samotność jest słaba. Tak. Można dostać na głowę, zgadza się. Napuścimy sobie, Jacku, wody i pójdziemy sobie tutaj za płotek. Jasne. Ja się tam ogolę. Nożyki masz ostre? Tak jest. Siedem lat nieszczęścia. Dokładnie.
Próbujemy. Myślę, że nie będzie źle, bo się załamie, nie? Pewnie zapomniałeś już jak się goli. Dokładnie. Widzisz, jak to jest. Ludzie siedzą, patrzą, nie interesują się. Jacek, 10 lat na łóżku nie leżałem. 10 lat na łóżku nie spałem. Dokładnie ponad 13. W domu normalnym, rodzinnym, nie? Jakby moje zachowanie było, jakbym teraz poszedł do domu. Na przykład w tym momencie. Jak bym to odczuwał, wiesz? Tyle lat nie będąc. Wiesz? Tyle lat nie być w domu. Nawyków już nie ma, nie? Tak. Czy nie brakowałoby mi tej ulicy, tej przestrzeni? Wiesz? Bo wiadomo, w domu nie ma nikogo, cisza, tak? Tu jest pewna forma wolności na ulicy. Rachunków nie masz. Tak, zgadza się. Chyba że tam rachunki, może jakieś są. Zgadza się. Do zapłacenia. Ale wiesz, powiem ci, bym wolał te rachunki. Jak to co jest, wiesz? Będzie głębiej się tak wydaje, ale to jest naprawdę dosyć długo czasu. Ponad 13 lat to nie jest mało, nie? Na ulicy będąc. Huk czasu. Na ulicy. Gdzie? Zima, lato, na misjach nie spałem, tylko i wyłącznie na ulicy. Na ulicy, nie na misjach. A dlaczego na misjach nie spałeś? No, nie wiem, no po prostu nie chciałem, no. Zimno było, mrozy silne, spałem na ulicy. Nigdzie nie spałem, w żadnych misjach, nigdzie. Pokaż Tomku twarz. No, proszę bardzo. Tomek odnowiony. Tak, dokładnie. Schudłem, co na twarzy? Normalka. Chyba troszkę tak. Normalka, dobra, wracamy.